No a druga sfera, no to są wszyscy ci mistrzowie, którzy albo umarli wiele lat temu, niekiedy wiele stuleci temu, których się nigdy nie mogło poznać. I to się zaczyna od poetów czytanych w szkole, no właśnie od Kochanowskiego, którego od początku uważam za wspaniałe. Treny Kochanowskiego są dla mnie niezapomniane. Tu już nie będę wyliczał wszystkich klasyków polskiej poezji, ale do dzisiaj Mickiewicz jest dla mnie tak niezwykłym poetą, takiej niesamowitej konkretności. Znaczy jak się czyta Mickiewicza, nie wszystkie wiersze, ale na przykład do Matki Polki, czy już w tej chwili są jego wiersze o takiej konkretności, jakby były wczoraj napisane. Widzi się te przedmioty. To jest taki język właśnie arcykonkretny, w którym nie ma mgieł. Także w polskiej poezji zawsze jest taki rodzaj jakby sporu, który trwa 200 lat między Mickiewiczem i Słowackim. To tu jestem po stronie Mickiewicza, muszę powiedzieć. Nie to, żebym uważał, że Mickiewicz był lepszym człowiekiem, bo chyba nie, ale u Słowackiego są mgły, takie mgły poetyckie. U Mickiewicza jest ostry, dotykalny konkret i to mnie bardzo pociąga. Potem Norwid, którego też jest konkret i ironia, inteligencja, wielkie poczucie nie tyle humoru, co takie melancholijne poczucie humoru i wielka ironia. Ale jest też Gałczyński, do którego mam bardzo podwójny stosunek. Z jednej strony irytuje mnie jego oportunizm, to, że on naprzód przed wojną ma tam trochę tonów faszystowskich, wiesz, antysemickich. Po wojnie nagle się robi prawie że komunistą. To irytują, ale to jest taki wirtuoz, niesłychany wirtuoz, że trzeba mu wszystko wybaczyć, niestety. Ale potem jest cała plejada poetów z innych języków. Na przykład Osip Mandelstam, który jest dla mnie niesamowicie ważnym poetą. Czytam go trochę po rosyjsku, trochę po polsku, trochę po angielsku. Głównie jednak po rosyjsku i po polsku. Więcej po polsku, muszę przyznać, niż po rosyjsku. Ale też poeta wielkiego poczucia humoru. Jego tragedia osobista, którą on opowiada, nigdy nie zabija jego poczucia humoru. Poeci niemieccy, tacy jak Hölderlin, to już tyle lat, tyle stuleci, przełom XVIII i XIX wieku. A później współcześni, tak Gottfried Benn, poeta, który umarł w 1956 roku. Jest czeski poeta Władimir Holland, który na mnie zrobił wielkie wrażenie. A poeci francuscy, ale właśnie nie Mallarmé, tylko Apollinaire, bardziej Apollinaire. Ja nie znam hiszpańskiego, niestety, ale jest taki poeta Antonio Machado, jego nazwisko pojawia się w wierszu Autoportret. Wspaniały poeta, też bardzo, bardzo konkretny i bardzo liryczny. Gdyby mnie ktoś zapytał, czego szukam w poezji, właśnie szukając tych mistrzów, właściwie nie potrafiłbym powiedzieć. Szukam dziwnych połączenia poczucia humoru i metafory, poczucia pewnego zaskoczenia. Na przykład Władimir Holland, ten czeski poeta, który mieszkał w Pradze przez całe życie, jest taki na granicy surrealizmu, ma dużo niespodzianek, zaskakuje obrazami, ale też jest, w sumie szukam poetów konkretnych, ale którzy nie uciekają którzy mają jakąś wizję życia, która się objawia jakby skrapla, że tak powiem, w metaforach. Także to nie, sam konkret to za mało, musi być coś więcej, musi być jakaś wizja, ale z kolei nie może być sama wizja, bo wizja potrzebuje konkretu. Także
Sprzeczności, same sprzeczności, od dnia urodzin aż do dziś.